co sprawia, że samochód zyskuje duszę. Czy to dźwięk silnika, lekkość prowadzenia, a może odwaga, aby pójść pod prąd, kiedy wszyscy wybierają łatwiejszą drogę? Jeśli próbujesz zrozumieć, czym naprawdę jest duch Mazdy, RX-7 to najprostsza odpowiedź. To właśnie ten model, debiutujący w 1978 roku, pokazał światu, że można tworzyć samochody sportowe inaczej, że nie trzeba iść za tłumem, że silnik wcale nie musi mieć klasycznych tłoków, by wywoływać emocje. W czasach, gdy świat motoryzacji kierował się sztywnymi zasadami, Mazda wprowadziła na rynek lekkie, zwinne coupé napędzane silnikiem Wankla, czyli rotacyjnym sercem, które zamiast bić, kręciło się z pasją do czerwonego pola. W tamtym czasie była to decyzja równie nieprzewidywalna, co sushi w barze mlecznym, ale też zaskakująco dobra. Choć RX-7 nie był pierwszym autem Mazdy z silnikiem Wankla, to właśnie on miał być najlepszym. 3 generacje, ponad 800 000 sprzedanych egzemplarzy i status legendy. To mówi samo za siebie. Od SA22C przez turbo doładowaną FC, aż po ostatnią perfekcyjnie wyważoną FD. Każda odsłona RX-7 miała swój charakter, ale wszystkie miały jedną wspólną cechę. Były inne od wszystkiego, co znała motoryzacja. A teraz czas się temu przyjrzeć z bliska. Skąd się wzięła RX-7? Jak zmieniała się przez lata i dlaczego ostatnia generacja FD uważana jest dziś za jedną z najdoskonalszych konstrukcji lat 90. Usiądź wygodnie. Przed tobą historia auta, które było i nadal jest inne od wszystkich. The Mazda RX-7. Kiedy Mazda zaczęła pracować nad RX-7, miała jeden cel – stworzyć zupełnie nowy, bezkompromisowy samochód sportowy. Coś, co nie będzie już tylko sportową wersją kompaktu jak RX-3 czy RX-4. W erze kryzysu paliwowego, gdy wszyscy odwracali się od silników Wankla, Mazda zrobiła dokładnie odwrotnie. Zamiast złożyć broń, Kenichi Yamamoto, odpowiedzialny za dopracowanie silnika rotacyjnego, postawił wszystko na jedną kartę. Wiedział, że jeśli ten silnik ma przetrwać, musi dostać idealne nadwozie. I tak powstał RX-7. Debiutujący w 1978 roku pierwszy RX-7 nie tylko przywrócił wiarę w silnik Wankla, on wprowadził go na salony. Zainspirowany Lotusem Elanem, ale zupełnie po japońsku. RX-7 miał długą, smukłą maskę, zaokrągloną przeszkloną tylną klapę i niską, zwartą sylwetkę, która momentalnie przyciągała wzrok. Ale wygląd to tylko połowa historii. Serce to dwurotorowy silnik Wankla 12A, umieszczony tuż za przednią osią, tzw. front mid engine. To rozwiązanie dało idealny rozkład masy 50/50, nisko położony środek ciężkości i prowadzenie, którego nie oferował żaden konkurent z tej półki cenowej. I choć miał zaledwie 101 koni mechanicznych, ważył niewiele ponad tonę. Do tego napęd na tył, 5-biegowa skrzynia i zawieszenie, które bardziej przypominało auto torowe niż japońskie coupé klasy średniej. RX-7 nie potrzebował dużej mocy, on tańczył po zakrętach. Za kierownicą było prosto, bez zbędnych gadżetów. Kierownica bez regulacji, materiałowa tapicerka, widoczność jak w akwarium. Wszystko co niepotrzebne wycięte. To był samochód zaprojektowany dla kierowcy, nie pasażera. A silnik wciąż zasilany gaźnikiem. Pracował miękko, niemal bezgłośnie. Aż do momentu, gdy zaczął się wspinać po obrotomierzu z charakterystycznym buczeniem. Że miał tylko nieco ponad 100 koni, lekka konstrukcja pozwalała mu błyskawicznie wbić się w ruch, zostawiając cięższe auta w lusterkach. Z czasem do oferty dołączyły mocniejsze wersje. W Japonii pojawiła się wersja turbo o mocy aż 160 koni mechanicznych, a w Ameryce w 1984 większy silnik 13B
z wtryskiem paliwa o mocy 136 koni mechanicznych i 180 Nm momentu obrotowego. RX-7 nie tylko ewoluował, on dojrzewał, ale zawsze zachowywał to samo DNA: lekkość, rotacyjne serce i zwinność. Ale RX-7 zachwycał nie tylko silnikiem. Podwozie pierwszej generacji było pieczołowicie dopracowane, by dać kierowcy maksimum frajdy z jazdy. Z przodu zastosowano niezależne zawieszenie, co samo w sobie nie było rewolucją, ale to, co działo się z tyłu, zasługiwało już na uwagę. Mazda postawiła na sztywną oś tylną, ale zamiast typowego rozwiązania wykorzystano 4 wahacze oraz układ prowadzenia oparty na drążkach Wattsa. Efekt? Zawieszenie łączyło prostotę konstrukcji z doskonałą kontrolą nad ruchem bocznym osi, co dawało RX-7 znakomitą stabilność i przewidywalność w zakrętach. W połączeniu z lekką masą, idealnym jej rozkładem i napędem na tył, układ ten sprawiał, że RX-7 prowadził się jak samochód z wyższej półki, mimo że kosztował ułamek tego, co europejscy konkurenci. Pierwsza generacja była sukcesem, sprzedaż rosła, silnik Wankla został ocalony, a RX-7 trafił na okładki magazynów, do gier i do garaży marzeń, a to był dopiero początek. Po sukcesie pierwszej generacji RX-7 Mazda postanowiła pójść o krok dalej i stworzyć samochód bardziej dojrzały, szybszy i technologicznie zaawansowany. W 1985 roku na światło dzienne wyjechał RX-7 FC. Auto, które nie chciało już tylko się wyróżniać. Ono celowało prosto w konkurencję. I to nie byle jaką, bo wprost w Porsche 924 i 944. FC nie przyjechał, żeby się bawić. Przyjechał, żeby wygrać. Linia nadwozia stała się bardziej opływowa i nowoczesna, ale nie zatraciła sportowego ducha. Mazda zachowała to, co działało. Niską masę i idealny jej rozkład z napędem na tył. Ale dorzuciła nowe rozwiązania, które wprowadziły RX-7 w zupełnie nową ligę. Pod maską teraz królował silnik 13B już jako standard. 1,3 litra czystej rotacyjnej precyzji, a dzięki mocniejszej wersji z turbosprężarką Twin Scroll RX-7 zyskał nie tylko moc, ale i środkowy cios momentu obrotowego, który dosłownie wciskał w fotel. W topowej wersji Turbo 2 silnik generował 185 koni mechanicznych i około 250 Nm, a późniejsze warianty dochodziły nawet do 200 koni mechanicznych. Sprint do setki 6 sekund, prędkość maksymalna 240 km na godzinę. W tamtych czasach to był poziom zarezerwowany dla sportowych samochodów za znacznie większe pieniądze. Ale FC to nie tylko silnik. Mazda zainwestowała w inżynierię prowadzenia. Na tylnej osi pojawiło się niezależne zawieszenie, a wraz z nim autorski system DTSS. To rozwiązanie pasywnie dostosowywało geometrię kół do warunków jazdy, poprawiając stabilność i reakcję auta w zakrętach. Do tego doszły tarczowe hamulce na wszystkich kołach i bardziej zaawansowana aerodynamika, która zwiększała docisk bez zabijania stylu. Wnętrze na pierwszy rzut oka znajome, jakby ktoś wrzucił kokpit z pierwszej generacji do bardziej dopracowanej formy. Wciąż brak regulacji kolumny kierownicy, te same charakterystyczne pomarańczowo-czarne zegary i prosta, czytelna deska rozdzielcza. Ale teraz wszystko jest bardziej dopieszczone. Lepsze wygłuszenie, bardziej komfortowe fotele, a w niektórych wersjach obszyte skórą. Cała kabina sprawia wrażenie dojrzalszej, bardziej gotowej na dłuższe trasy. RX-7 FC nie tylko przyspieszył, on dorósł i zrobił to bez utraty swojego sportowego DNA. Druga generacja RX-7 to nie był już tylko lekki, zabawkowy sportowiec. To było pełnoprawne GT z kręgosłupem wyścigówki, gotowe zarówno na tor, jak i długą trasę autostradą. Mimo że ważył nieco więcej niż FB, jego stosunek mocy do masy i dopracowane zawieszenie sprawiały, że auto kleiło się do asfaltu, a każde wciśnięcie gazu było jak uruchomienie katapulty. I choć wielu sądziło, że to już szczyt możliwości Mazdy, inżynierowie w Hiroshimie mieli jeszcze jedną kartę w rękawie. Kartę, która miała przebić wszystko, nawet Porsche. Nadchodziła FD, RX-7 w najczystszej, najbardziej agresywnej formie.
Mazda RX-7 FD miała być czymś więcej niż kolejnym sportowym coupé. To miał być przełom, kulminacja wszystkiego, czego Mazda nauczyła się przez dwie poprzednie generacje. Z jednej strony lekkość i puryzm pierwszej RX-7, która na zawsze zmieniła obraz japońskiego samochodu sportowego. Z drugiej nowoczesność, technologia i zwarta forma drugiej generacji FC, wzorowanej na europejskiej szkole projektowania. FD miała to wszystko zamknąć w jedno, niemal magiczne koło inżynieryjskiej perfekcji. Nie zapomnijmy, rok wcześniej Mazda stworzyła MX-5, czyli auto, które stało się symbolem lekkości, harmonii i czystej radości z jazdy. Ich motto jedność jeźdźca z koniem nie było tylko marketingową metaforą, to była filozofia i dokładnie ta sama zasada przyświecała zespołowi pracującemu nad FD, ale tym razem nie chodziło o przyjemną zabawkę z napędem na tył. RX-7 FD miał być ostrą, bezkompromisową maszyną sportową, taką, która nie bierze jeńców. Priorytetem była masa, jak najniższa. Powstał specjalny program nazwany nieco przewrotnie Mission Zero. Nie chodziło tu o emisję CO2, a o walkę z każdym zbędnym gramem. Projektanci pytali siebie nawzajem, czy ten element naprawdę tu musi być. A potem pytali jeszcze 5 razy. Odchudzono nawet pedał hamulca i nie, to nie jest żart. W oficjalnych materiałach nazwano go jedynym pedałem hamulca, który sprawia, że samochód sportowy jedzie szybciej. W konstrukcji zastosowano lekkie stopy, aluminium i precyzyjne materiały kompozytowe. Wszystko podporządkowane jednej idei. RX-7 FD ma być lżejsza, szybsza, czystsza w prowadzeniu niż jakiekolwiek auto tej klasy. Efekt 1240 kg. To o 50 kg mniej niż poprzednik, mimo znacznie większych możliwości technicznych i zastosowanych technologii. A gdy FD stanęła na wadze, konkurencja mogła tylko patrzeć z niedowierzaniem. Ale masa to nie wszystko. Już na pierwszy rzut oka RX-7 zdradza, co przyświecało Japończykom podczas projektowania tego auta. To nie był projekt z przypadku. To była rzeźba aerodynamiki narysowana z obsesją na punkcie proporcji, równowagi i stylu. Choć serce tej maszyny biło pod maską, to karoseria była jej duszą. Mazda nie pozostawiła niczego przypadkowi. Do prac zaproszono aż 4 studia projektowe. 2 z Japonii, 1 z Europy i 1 ze Stanów Zjednoczonych. Każde z nich dostało te same jasno określone wytyczne. Obniżyć przód i tył o 100 mm względem FC. Mocno pochylić i zakrzywić przednią szybę. Skrócić cały przód aż o 200 mm. To nie był lifting, to był restart całej sylwetki. Jesienią 1987 roku do finału zakwalifikowały się 2 projekty. Z Japonii i z Kalifornii. Oba połączono, tworząc punkt wyjściowy do legendarnego kształtu FD. Pod koniec tego samego roku powstały pierwsze pełnowymiarowe modele, które testowano w tunelu aerodynamicznym. Przez 2 kolejne lata projekt był dopieszczany w najdrobniejszych szczegółach. Efekt 4,3 metra długości, 1,76 metra szerokości i tylko 1,23 metra wysokości. Ale cyfry nie oddają tego, co widzi oko. RX-7 FD to czysta forma. Muskularne błotniki, nisko poprowadzony dach i długi, płynnie opadający tył zakończony prawie przeszkloną klapą bagażnika, a na niej subtelny spoiler, który nie szpeci, tylko uzupełnia całość. Nawet dach ma delikatne wybrzuszenia, które sygnalizują sportowy charakter bez potrzeby krzyczenia. Patrząc na RX-7 FD, trudno uwierzyć, że to auto ma już ponad 30 lat. Dla porównania oferowany w tym samym czasie Nissan Skyline R33 wygląda przy Mazdzie jak ociężały kulturysta po świętach. Mazda była lekka optycznie i lekka konstrukcyjnie. Tak właśnie miała wyglądać maszyna, która ma dawać przyjemność z jazdy, a nie tylko z lansu. A gdy zajrzysz do środka, od razu wiesz, że nie trafiłeś do salonu, ale do kokpitu. Tutaj nie znajdziesz miękkich materiałów, drewna z katalogu czy bajerów do masażu pleców. Zamiast tego masz morze czarnego plastiku i to w najlepszym możliwym wydaniu. Za projekt odpowiadał Yasuhisa Koichi, człowiek, który doskonale wiedział, że kierowca RX-7 ma czuć się jak pilot i właśnie tak to wygląda. Deska rozdzielcza otula cię z każdej strony, nachylona lekko w stronę kierowcy, jakby mówiła: skup się, to twoje centrum dowodzenia. Każdy element jest dokładnie tam, gdzie powinien być. W
Fotele są wąskie i ciasne, bez zbędnych luksusów. Nie służą do wylegiwania się. Służą do tego, by trzymać cię jak w imadle, gdy skręcasz z pełnym zaufaniem do tylnego napędu. Mają tylko tyle miejsca, ile potrzeba i ani centymetra więcej. Surowo? Tak, ale to surowość z charakterem jak rękawica bokserska tuż przed gongiem. Następnie krótki lewarek zmiany biegów, który wskakuje na miejsce z kliknięciem precyzji zegarmistrza. RX-7 nie potrzebuje ekranów, ambient lightów, systemu wyboru toru jazdy. Ono jest stworzone dla kierowcy, który wie, czego chce i który nie potrzebuje, żeby samochód mu to tłumaczył. Jednak to, co naprawdę definiuje RX-7 FD, kryje się pod maską. 13B REW, 2 rotory, 2 turbosprężarki i 0 przypadku. Pojemność 2 razy 654 cm3. Brzmi skromnie, ale Mazda nie była tu, by robić wrażenie na papierze. W praktyce ten układ potrafi więcej niż niejeden 6-cylindrowiec i robił to z taką gładkością, że niektórzy wciąż pytają, czy to naprawdę nie ma tłoków. Początkowo generował 240 koni mechanicznych, by w późniejszych latach, szczególnie na rynku japońskim, osiągać nawet 280 koni. Przy masie zaledwie 1240 kg dawało to RX-7 osiągi, które pozwalały wymieniać go jednym tchem obok Porsche 911 czy Ferrari 348. Za oddech odpowiadały 2 turbosprężarki Hitachi pracujące sekwencyjnie. Pierwsza aktywowała się już od 1800 obrotów na minutę, serwując solidne 0,7 bara, a druga, niczym ukryta broń, budziła się, gdy wskazówka przekraczała połowę skali. Rezultat: gładka fala momentu, po której RX-7 unosi się z lekkością i brutalnością jednocześnie. Pierwsza setka 5,3 sekundy, prędkość maksymalna 250 km na godzinę i to ograniczona elektronicznie. Ale to nie cyfry robią wrażenie, to doznania. Silnik nabiera obrotów jak turbinowy napęd, bez wibracji, bez szarpnięć, za to z dźwiękiem, który trudno opisać. To nie gwizd, nie ryk, nie buczenie. Biegi zestopniowane krótko, lewarek precyzyjny jak skalpel. Każda zmiana to strzał w dziesiątkę, dokładnie wtedy, gdy silnik kończy wdech i bierze nowy. I tu dochodzimy do esencji RX-7 FD, rozmieszczenia i balansu. Dzięki kompaktowym wymiarom silnika i jego położeniu za przednią osią udało się obniżyć środek ciężkości i uzyskać idealny rozkład masy 50/50. To czuć już od pierwszego zakrętu. RX-7 nie jedzie, on tańczy. Zakręty bierze z gracją baletnicy, ale precyzją chirurga. Układ kierowniczy reaguje natychmiast. Zawieszenie trzyma jak zbroja, a tylna oś współpracuje jak lojalny partner w duecie. Torsenowy mechanizm różnicowy nie pozwala na chaos. I choć jedność jeźdźca z koniem kojarzy się z MX-5, to RX-7 FD pokazuje, co się dzieje, gdy ten koń galopuje na nitroglicerynie. Mazda RX-7 FD to nie tylko najlepsze, co wyszło z tej linii. To najlepsze, czym Mazda kiedykolwiek była. Lekka, zwinna, bezkompromisowa. To esencja japońskiej szkoły inżynierii zamknięta w sylwetce, która nawet dziś wywołuje szybsze bicie serca. I choć historia mogła potoczyć się zupełnie inaczej, to właśnie ta wersja przeszła do legendy. Mazda RX-7 FD nie była tylko kolejną generacją udanego modelu. To była kulminacja marzeń inżynierów. Bezkompromisowa wizja samochodu sportowego, który miał nie tylko dobrze wyglądać i świetnie jeździć, miał zostawić po sobie ślad. W czasach, gdy konkurencja stawiała na większe silniki, agresywny marketing i rosnącą masę, Mazda poszła inną drogą. Postawiła na lekkość, balans i unikatowy silnik, który dziś już sam w sobie stanowi motoryzacyjną rzadkość. Rotacyjny silnik i sekwencyjne turbodoładowanie uczyniły RX-7 maszyną, której charakteru nie da się podrobić. Ale to nie tylko liczby, dźwięki i linie nadwozia zbudowały legendę. To emocje. RX-7 był jednym z ostatnich sportowych samochodów tworzonych z myślą o kierowcy, nie o tabelkach, algorytmach i rankingach. To właśnie dlatego dziś, ponad 30 lat po debiucie, ten model nadal budzi takie emocje.
Stał się ikoną, symbolem odwagi, inżynierskiego ducha i czystej radości z jazdy. Dla wielu RX-7 to nie tylko najlepszy samochód Mazdy, to jeden z najlepszych samochodów sportowych w historii. I choć czas płynie, a nowe technologie wdzierają się na scenę, RX-7 się nie starzeje, bo legenda nie potrzebuje aktualizacji. A ode mnie małe wyznanie. RX-7 FD to mój numer 2 wśród japońskich sportowców lat 90. Tuż za Mitsubishi 3000 GT, do którego mam ogromny sentyment z dzieciństwa. RX-7 zawsze wydawała mi się wyborem mniej oczywistym, bardziej dla wtajemniczonych. I może właśnie dlatego ma w sobie tyle uroku. Jeśli chcecie się dowiedzieć, dlaczego 3000 GT zajmuje u mnie pierwsze miejsce, koniecznie obejrzyjcie mój materiał o tym modelu. Albo wskoczcie do odcinka o Toyocie Suprze MK4. Do zobaczenia w kolejnym materiale i jak zawsze trzymajcie się ciepło.